Cześć! Chciałabym przedstawić dzisiaj najnowszy podkład marki Maybelline New York. Nazywa się Fit Me, czyli bardzo taka wiosenna nazwa. Wszyscy chcemy być fit, zabieramy się za siebie za wiosenne odchudzanie i tak też możemy delikatnie uszczuplić nasz makijaż, stosując podkład Fit Me. Ta nazwa na pewno jest już Wam znana, ponieważ ten sam producent do niedawna posiadał podkład Fit Me, ale w innej formule. Był to podkład w sztywcie, również matujący. Teraz przerzucił się na coś lżejszego, bardzo płynnego. Podkład przeznaczony jest dla skóry od normalnej do przetłuszczającej się, a zatem w zasadzie każda z nas może stosować ten podkład. To, co jego charakteryzuje, oprócz tego, że posiada tą bardzo płynną konsystencję, podkład ma zminimalizować widoczność naszych porów skóry, a to wszystko też dzięki zawartości w składzie micropowders, tak to jest nazwane, czyli powiedzmy sobie mikrokapsułki zawierające puder, które właśnie delikatnie sprawiają, że skóra posiada takie matowe wykończenie, jest delikatnie matujący, ale przez to też te pory są mniej widoczne. Przede wszystkim podkład też ujednolica kolory naszej skóry, wygładza delikatnie teksturę też, a przede wszystkim posiada wykończenie bardzo naturalne w kierunku do wykończenia matowego. Kolorystyka na polski rynek przeznaczone jest 6 odcieni. Co bardzo ważne, podkład nie oksyduje, czyli nie ciemnieje wraz z utrzymywaniem się na skórze. Krycie ja określiłabym jako średnie, ale zaraz zresztą też sami sprawdzicie. Producent określa, że to jest medium coverage, medium to full. Zobaczymy, ja fulla raczej nie widziałam wcześniej, bo przyznam się szczerze, że kręcę już drugi raz ten filmik, więc co nieco mogę już o nim powiedzieć. Ale na pewno to, że podkład jest płynny, także zabieramy się do akcji. Mój kolor to jest odcień najjaśniejszy, 105, nazywa się Natural Ivory i zaraz zobaczycie, jak on się przedstawia. Z doświadczenia, bo mogę powiedzieć już o doświadczeniu jakimkolwiek w związku z tym podkładem, wiem, że ten podkład będę aplikować przy użyciu gąbeczki. Podkład, tak jak wspomniałam, jest płynny, zobaczcie sami. Ale do płynnych podkładów przecież jesteśmy ostatnio przyzwyczajone, bo zapewne też stosowałaś podkład z Catrice HD Liquid Coverage Foundation, gdzie podkład jest bardzo płynny, wydobywany pipetą. Tu opakowanie, tak jak zresztą widać, podstawowe, tubka plastikowa wyciskana. Uważam, że jest to dobre rozwiązanie. Na pewno bardzo szybko wydobywamy podkład ze środka i wykonując codzienny, szybki makijaż, nie musimy się stresować, że po prostu nie można tego kosmetyku wyciągnąć ze środka. Dobra, ociapałam się i przystępuję do aplikacji. Wcześniej nałożyłam bazę. Moja baza dzisiaj to akurat jest baza z Rimmel. I rozprowadzamy podkład. Poczekajcie, otwieram moje tylko lustereczko, powiedz przecież. Nie chce się otworzyć. The Balm dzisiaj posłuży mi, najnowsza paleta od The Balmu do konturowania. I zabieram gąbeczkę, ponieważ wiem, że podkład rozprowadzany pędzlem niestety delikatnie ściera się. Zobaczymy, jak to będzie przy użyciu gąbki. Mam nadzieję, że ruch taki stempelkowy sprawdzi się tutaj i podkład będzie idealnie rozprowadzony. Zaraz zobaczymy. Kolor jest dla mnie idealny, dosyć jasny, z żółtym pigmentem. To jest to, co uwielbiam najbardziej i wiem, że Wy to również lubicie. A zatem, jeśli jesteście fankami Revlon Color Stay w odcieniu 150 BAF, czyli odcień jasny z żółtym pigmentem, to będzie coś też dla Was, czyli Maybelline Fit Me numer 105. Aczkolwiek Maybelline jest delikatnie ciemniejszy niż Revlon 150, ale zbliża się lato, będziemy troszeczkę trącone słońcem, więc mam nadzieję, że będzie Wam odpowiadać. Tak, zdecydowanie podkład ten aplikuje się lepiej przy użyciu gąbeczki, ponieważ z nosa podkład mi się nie ściera, a jest to plus. Ja nigdy raczej z nosem nie mam wielkiego problemu, także jeśli coś już mi się ściera, to znaczy się, że nie jest dobrze. Okej, słuchajcie, jedna warstwa
i wydaje mi się, że jest bardzo fajny. Podkład po aplikacji jest w zasadzie niewyczuwalny, jest bardzo lekki, zatem jeśli lubicie delikatne makijaże na wiosnę, tudzież na lato i niekoniecznie lubicie pudrować podkład, to myślę, że Fit Me u Was się sprawdzi. Teraz mamy jedną warstwę, na pewno pokuszę się o nałożenie drugiej warstwy, szczególnie w okolicach nosa, także delikatnie na brodzie. Jeśli chodzi o pory, czy one są zmniejszone? Wielkiego zmniejszenia nie widzę, może dlatego, że po prostu moje pory są takie średnie, bym je określiła. Muszę się na pewno wybrać do kosmetyczki na jakiś sensowny zabieg. Jeśli możecie coś polecić, to piszcie śmiało. Ale jedna warstwa jest całkiem przyzwoita. Plusem tego podkładu, jak i też innych płynnych, jest to, że możemy budować krycie. Ja też tak właśnie uczynię, czyli wyleję sobie troszeczkę właśnie podkładu na nadgarstek. Wklepałam odrobinę w gąbeczkę i przystępuję do stempelkowania mojego nosa. Podsumowując, podkład ma krycie średnie, natomiast jego ogromnym plusem jest to, że możemy budować się krycie, dlaczego jeśli Was interesuje full coverage, to na pewno możecie dołożyć sobie drugą, tudzież trzecią warstwę. Warto jednak odczekać troszeczkę po aplikacji pierwszej między warstwami, czyli po pierwszej warstwie warto czekać z nałożeniem kolejnej warstwy. Ponadto dobrze jest też na aplikacji kolejnych warstw nałożyć sobie odrobinę podkładu na nadgarstek, chwilkę odczekać, aż podkład zacznie delikatnie ściągać się, gęstnieć i wówczas nałożyć tą właśnie kolejną warstwę. Jeśli chodzi o same takie odczucie i wykończenie. Wykończenie jest bardzo naturalne, nie widzę wykończenia matowego w żadnym wypadku. Skóra wygląda, tak jak wspomniałam, bardzo naturalnie, świeżo, nie błyszczy, także jak najbardziej jest takie wykończenie satynowe w kierunku do delikatnego matowego. Twarz się nie klei. Bardzo lubię takie uczucie, gdy twarz po prostu jest prawie że sucha i nie czujemy takiego nieprzyjemnego cmokania. Także to jest kolejny plus. Zaczerwienienia są jakoś tak delikatnie tutaj przykryte, natomiast te jakieś moje wulkany będę musiała dodatkowo czymś jeszcze przykryć, ale ogólnie pierwsze wrażenie, jestem jak najbardziej na tak. Plus jest również taki, że podkład nie zawiera aromatów zapachowych, dlatego na pewno nie jest drażniący i nie czujecie pod kątem też aromatów, że coś macie na twarzy. Tak, jestem zadowolona. Za chwileczkę pokażę Wam wszystkie kolory, także zostańcie dalej ze mną. Tak przedstawia się gama kolorystyczna 6 odcieni podkładu Fit Me Maybelline New York. Od tej strony najjaśniejszy kolor 105 nazywa się Natural Ivory. Zauważalny jest w nim delikatny żółty pigment. W pierwszej części filmiku zastrzegałam się, że podkłady nie oksydują. Niestety muszę Was zmartwić, bo jednak troszeczkę ciemnieją. I tak mój kolor 105 Natural Ivory z czasem tutaj zmienia się z pigmentu żółtego na delikatny pigment brzoskwiniowy. W tym momencie swatch jest świeży, dlatego jest jeszcze bardziej widoczny kolor i pigment żółty. Kolejny kolor 115 Ivory, odcień również z gamy tych jaśniejszych, ale z zauważalnym pigmentem delikatnie różowo-brzoskwiniowym. Trzeci odcień, numer 120, jest to Classic Ivory, czyli klasyczny kolor Ivory, nie wiem jaki to jest dla producenta, ale jest ciemniejszy od odcienia 115 i zawiera w sobie większą ilość pigmentu brzoskwiniowego. Kolejny kolor, czwarty w naszym zestawieniu, numer 130 Buff Beige, odcień jakby jaśniejszy od numeru 120. Ponadto jest bardziej taki świeży, ma w sobie więcej odcienia brzoskwiniowego. Przedostatni kolor, numer 220 Natural Beige,
najładniejszy kolor w moim odczuciu z całej tutaj listy. Bardzo ma taki głęboki, oliwkowy, złocisty kolor. Żałuję, że jest taki ciemny, bo ogólnie to jest moja gama kolorystyczna. Ostatni odcień, zdecydowanie opalony, najciemniejszy w całym zestawieniu. 250 Sun Beige, już dla karnacji naprawdę ciemnych, śniadych, opalonych, z zauważalnym pigmentem brzoskwiniowym. Tak przedstawia się całe zestawienie kolorystyczne. Mam nadzieję, że któryś kolor przypasuje Wam do gustu, a także do Waszej karnacji. Jeśli filmik Wam się spodobał, to kciukujcie, tak, zostawcie komentarze, co sądzicie o tym podkładzie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!